Przyjechaliśmy do Dębek, malowniczej wioski rybackiej nad Bałtykiem, gdzie historia splata się z naturą, a szum fal opowiada opowieści sprzed wieków. Wieś istnieje od bardzo dawna. Pierwsza wzmianka o Dębkach pochodzi z 1277 roku, kiedy to książę świecki i gdański, Mściwoj II, darował ją Norbertankom z Żukowa. Pierwotnie położenie zabudowań Dębek znajdowało się u ujścia rzeki Piaśnicy. Nazwa miejscowości pochodzi od rodziny Dębków, która dzierżawiła tę osadę od XVI wieku do XVIII wieku. Po pierwszym rozbiorze Polski majątki duchowne, a więc i Dębki, przeszły na własność skarbu pruskiego. W XIX wieku w wyniku akcji uwłaszczeniowej osada przeszła w posiadanie rodzin rybackich. Po odzyskaniu niepodległości po 1920 roku znaczną część miejscowości wykupiono na działki letniskowe. Od tego momentu wieś zaczęła się przekształcać z wioski rybackiej w letniskową. Spacer po Dębkach rozpoczęliśmy na skrzyżowaniu ulic Wrzosowej i Cichej w zachodniej części tej miejscowości. Idziemy w kierunku morza. Zobaczymy, co nam powie więcej szum fal o historii tej miejscowości lub nawet może o historii Polski. Przechodzimy na ulicę Zakonną przez mostek na kanale. Idziemy dalej w kierunku morza. Z lewej strony płynie rzeka Piaśnica. Mijamy przystań Piaśnica-Dębki. Można tu umówić się na spływ kajakowy. Idziemy dalej ulicą Zakonną. Doszliśmy do stacji pomp Dębki. Reguluje ona poziom wód w kanałach położonych za nią, między innymi w kanale, przez który przed chwilą przechodziliśmy mostkiem. Osoby zainteresowane mogą dowiedzieć się więcej szczegółów technicznych o tej stacji pomp z tablicy informacyjnej. Ulica Zakonna skręca w prawo i dochodzimy do ciekawego architektonicznie kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej. Został on zbudowany w 1935 roku z inicjatywy rodziny profesora Wrzoska oraz Zakonu Księży Zmartwychwstańców z Poznania. Obiekt jest konstrukcji drewnianej na planie litery T. Ten drewniany kościółek zarówno konstrukcją, jak i wystrojem nawiązuje do wzorców kaszubskich. Za kościółkiem znajduje się ośrodek rekolekcyjny. Wracamy do szlabanu, który widzieliśmy przed oglądaniem kościółka i idziemy dalej prosto drogą w kierunku morza. Z prawej strony mijamy ośrodek charytatywno-wypoczynkowy, który jest nazywany także dworkiem profesora Wrzoska. Ten obiekt omówię za chwilę, na razie idziemy zobaczyć co innego. Na skrzyżowaniu dróg skręcamy w lewo i idziemy w kierunku rzeki Piaśnicy. Przechodzimy przez kładkę pieszo-rowerową nad rzeką Piaśnicą. Tuż za tą kładką znajduje się bardzo ciekawa atrakcja turystyczna, jaką jest wierna kopia głównego kamienia granicznego A001. Był to pierwszy kamień graniczny, który stał na granicy polsko-niemieckiej
wytyczonej po I wojnie światowej. Jednak tamta granica państwowa nie biegła w tym miejscu, a około 200 metrów dalej na zachód. Natomiast oryginalny kamień graniczny A001 stał około 250 metrów na północny zachód od obecnego położenia kopii, którą oglądamy. Na tablicach obok możemy zapoznać się z wieloma szczegółami dotyczącymi tego kamienia granicznego, jak i przebiegu granicy polsko-niemieckiej w tym miejscu po I wojnie światowej. Wracamy, przechodzimy ponownie przez kładkę nad rzeką Piaśnica i dochodzimy po chwili do wejścia na plażę numer 24. Idziemy tam. Po krótkim spacerze przez las dochodzimy do plaży i ujścia rzeki Piaśnicy do morza. Przez chwilę rozejrzymy się w tym miejscu. Idziemy dalej w kierunku wschodnim i po chwili dochodzimy do pozostałości po polskiej strażnicy granicznej wybudowanej w 1933 roku. Strażnica ta nie była duża, ale murowana. Na jej zdjęciach z tamtych czasów widać, że stała ona wtedy na otwartej przestrzeni i nie była otoczona lasem, jak obecnie ruiny po niej. Strażnica w Dębkach zawsze była w tak zwanej pierwszej linii. Służbę obserwacyjną na strażnicy w dzień pełniła jedna osoba, a w nocy zaś patrol składający się z 2 szeregowych. Po II wojnie światowej granica polsko-niemiecka została przesunięta o około 400 km na zachód. Obecnie opuszczoną strażnicę w Dębkach porósł las. Wracamy na początek wejścia na plażę numer 24 i idąc prosto drogą w kierunku wschodnim dojdziemy do dworku profesora Wrzoska, obok którego już szliśmy, idąc od kościoła do rzeki Piaśnicy. Dom stojący tutaj został kupiony przez profesora Adama Wrzoska w 1924 roku. Po kupnie od razu rozpoczął jego remont, który ukończył w 1925 roku i przebudował go na styl dworku. Od końca lat 20. ubiegłego wieku do II wojny światowej
W dworku oraz w drewnianym domku obok znajdowało się Kaszubskie Muzeum Etnograficzne. W tamtym okresie był to jeden z największych zbiorów sztuki kaszubskiej i sprzętu gospodarstwa domowego na Kaszubach. Niestety, większość eksponatów w czasie II wojny światowej uległa zniszczeniu bądź zaginęła. Po II wojnie światowej dworek pozostał w rękach rodziny Wrzosków, choć jego funkcja zmieniła się. W 2001 roku dworek został przekazany Caritas Poznań na cele charytatywno-wypoczynkowe. Budynek przeszedł generalny remont, dzięki czemu obecnie prezentuje się naprawdę pięknie. W dworku prowadzona jest działalność hotelarska i gastronomiczna. Idziemy ulicą Profesora Wrzoska aż do jej końca. Doszliśmy do ulicy Spacerowej. Jest to ulica idąca równolegle do plaży i pasa wydm. Od niej odchodzi wiele wejść na plażę. Ulica ta jest prawdziwym centrum życia wakacyjnego, która każdego lata tętni energią i przyciąga tłumy turystów. Jest to prawdziwa promenada pełna atrakcji, smaków i dźwięków lata. Już od wczesnego rana słychać tu śmiech dzieci, szum drzew i zapach świeżo wypiekanych gofrów. Latem ulica zamienia się w barwny deptak, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Lokalne pamiątki, rękodzieło, znajdują się tu liczne bary i restauracje serwujące świeże ryby, regionalne przysmaki i pyszne lody. Podczas wizyty w Dębkach ulica Spacerowa to punkt obowiązkowy. To właśnie tu poczujesz prawdziwy klimat wakacji nad polskim morzem, radosny, kolorowy i pełen życia. Ulica Spacerowa to nie tylko wakacyjna promenada, to także niezwykła galeria pod gołym niebem, kolekcja drewnianych rzeźb, które przyciągają spojrzenia i budzą ciekawość. Rzeźby te można znaleźć w kilku miejscach w Dębkach, nie tylko tutaj na ulicy Spacerowej. Te rzeźby to nie tylko ozdoba, to opowieści zaklęte w drewnie. Przedstawiają postacie rybaków, ptaki nadmorskie, legendarnych bohaterów, a także sceny z życia kaszubskiej wsi. Każda z nich ma swój charakter, swoją duszę i wykonana została z dbałością o detal, często rękami lokalnych artystów. Zatrzymują one przechodniów, zachęcają do robienia zdjęć, czasem wzbudzają uśmiech, innym razem refleksję. Ciekawostką jest to, że niektóre rzeźby powstały podczas plenerów artystycznych organizowanych w Dębkach. To żywe dziedzictwo lokalnej kultury i dowód na to, że sztuka może być częścią lokalnego krajobrazu, dostępnego dla każdego, bez biletów, bez ram i barier. Drewniane rzeźby stały się znakiem rozpoznawczym Dębek. Są częścią ich tożsamości. Przypominają o związku miejscowości z naturą, tradycją i rękodziełem. A dla turystów to wyjątkowy akcent, który sprawia, że zwykły spacer zamienia się w wędrówkę po krainie wyobraźni.
Doszliśmy do drugiego końca ulicy Spacerowej. Przechodzimy w tym miejscu na plażę. Ścieżką tą możemy też dojść do rezerwatu przyrody Widowo. W rezerwacie ochronie podlega zespół form wydmowych interesujących zbiorowisk leśnych i rzadkich gatunków roślin. Po krótkim spacerze wychodzimy na plażę. Jest to takie miejsce, gdzie czas płynie wolniej, a każda chwila ma zapach morza. To właśnie plaża w Dębkach. Szeroka, jasna, niemal nieskończona. Kiedy staniesz na jej miękkim piasku, poczujesz, jak ziemia oddycha spokojem. Szum fal to tutaj najpiękniejsza muzyka. Regularny, kojący, jakby morze opowiadało swoje historie. O dalekich rejsach, o zachodach słońca, o ludziach, którzy przychodzą, by po prostu być. Piasek na plaży w Dębkach jest delikatny, prawie biały. Ciepły pod stopami, sypki jak mąka. Idealny do budowania zamków, pisania słów, które za chwilę zmyje fala. A może właśnie dlatego są takie cenne. Morze. Ogromne, głębokie, żywe. Czasem spokojne jak tafla szkła. Innym razem dzikie, wzburzone, nieprzewidywalne. Ale zawsze piękne, zawsze prawdziwe. Nad głowami szybują mewy i rybitwy. Ich głosy mieszają się z wiatrem, tworząc niepowtarzalny pejzaż dźwiękowy. To one witają dzień i żegnają wieczór. A kiedy pójdziesz w stronę przystani morskiej, zobaczysz coś, co czyni to miejsce jeszcze bardziej wyjątkowym. Kutry rybackie. Stoją dumnie na piasku w kolorach żółci, czerwieni, błękitu. Jakby zatrzymały się na chwilę między jednym a drugim połowem. Niektóre pachną jeszcze świeżą rybą i słoną wodą. To one przypominają, że Dębki to nie tylko wakacyjna miejscowość, ale też żywa morska tradycja. Rybacka codzienność obecna tu od pokoleń. Można podejść bliżej, zobaczyć sprzęt, porozmawiać z rybakiem, który właśnie wrócił z morza. Prawdziwa historia wciąż pisana w rytmie fal. Na tej plaży nie trzeba niczego więcej. Wystarczy być, oddychać, patrzeć, słuchać i czuć, jak wszystko wraca na swoje miejsce. To właśnie są Dębki. To jest ich plaża, ich kutry i twoja przestrzeń ciszy, światła i wolności. Przy wejściu na plażę numer 19 zbudowano dla tutejszych rybaków nowoczesny kompleks rybaczówka, który służy do obsługi przystani rybackiej. Jest to miejsce, gdzie rybacy naprawiają łodzie, sieci i wyprawiają złowione ryby. Można tu również nabyć świeżą rybę prosto z morza. Z rybaczówki skorzystać mogą również turyści. Z myślą o nich powstała 20-metrowa wieża widokowa. Na wieżę można wejść po schodach albo dostać się windą. Rozpościera się stąd piękny widok na morze i plażę.
Po obejrzeniu rybaczówki wychodzimy deptakiem do wioski. Dębki to miejsce wyjątkowe, nie tylko dzięki swojej przyrodzie i plaży, ale także dzięki temu, jak wyglądają. To niewielka miejscowość, gdzie zamiast wielkich hoteli dominują przytulne pensjonaty, domy gościnne i kwatery prywatne. Każdy z nich ma swoją historię, swoje zapachy i domowy klimat. Uliczki prowadzą do różnorodnych zabudowań, głównie nowoczesnych willi. Wszystko tu jest na ludzką skalę, blisko natury, bez pośpiechu, z myślą o odpoczynku. Każdy, kto tu przyjeżdża, znajdzie coś dla siebie. Kameralne pokoje z widokiem na ogród, domki rodzinne z tarasem, eleganckie apartamenty z aneksem kuchennym. Gospodarze często mieszkają tu na miejscu. Witają gości osobiście, polecają sprawdzone miejsca, podpowiadają, gdzie zjeść najlepszą rybę. Zabudowa dębek to nie przypadek. To świadome tworzenie przestrzeni, w której człowiek i natura żyją w harmonii. Nie znajdziesz tu betonowej dżungli ani neonów. Zamiast tego ścieżki prowadzące przez zieleń, drewniane płoty porośnięte bluszczem i wieczorne światła lampionów. To miejsce, które nie chce być kurortem. Ono chce być domem, choćby na tydzień, choćby na weekend i potrafi nim być. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. Wciśnij łapkę w górę i zostaw komentarz. Przejrzyj zakładkę playlisty na tym kanale. Całkiem możliwe, że znajdziesz tam więcej interesujących Ciebie filmów do obejrzenia.